To jest Allegro Tech Podcast. Rozmawiamy o dobrych praktykach, inspirujących pomysłach i ciekawych rozwiązaniach stosowanych w Allegro. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o Allegro Pay w kontekście technologicznym. Jaka jest geneza tego rozwiązania? Jak zbudować usługę dostępną 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 lub 6 dni w roku? I co z tym wszystkim wspólnego ma Ratatouille? Nazywam się Jakub Dowgirt i zapraszam do słuchania. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Allegro Tech Podcast. Dzisiaj rozmowa, na którą bardzo czekałem, bardzo mnie temat interesuje, czyli Allegro Pay i projekty i technologie w tym obszarze. A są dziś ze mną Mariusz Budzyn. Cześć Mariusz. Cześć. I Tomasz Szczerba. Cześć. Obaj panowie, Senior Manager Engineering, tak brzmią wasze stanowiska. Ale zanim przejdziemy do konkretów, to chciałem parę słów o was. Zawsze tak rozmawiam i tak zaczynam każde nasze spotkanie. Więc Mariusz, jak długo jesteś w Allegro i jaka jest twoja historia? W Allegro jestem już 4. rok. Tak naprawdę zdążyłem jeszcze dołączyć do tej organizacji tuż przed pandemią. Bardzo sobie to doceniam, że mogłem poznać kulturę tej organizacji przedpandemiczną i zobaczyć, jak się zmieniała przez te lata, jaki duży wpływ odcisnęła pandemia. A zaczynałem jako programista w jednej z firm z Wielkiej Czwórki, jako konsultant programista, tak, to jest dobre określenie, gdzie wspomagałem budowanie narzędzi do oceny ryzyka kredytowego dla banków, głównie banków, ale nie tylko. I tak to ewoluowało, że przechodząc przez kolejne szczeble, dostałem, uważam, okazję życia współtworzenia startupu, gdzie byłem jednym z pierwszych pracowników, gdzie pamiętam po dzień dzisiejszy swoją rekrutację przez inwestora, żeby się przekonać, że razem pasujemy do tego biznesu, że razem chcemy to robić, że w to wierzymy. A następnie właśnie ten switch do Allegro i tutaj ta już rola czysto menedżerska. Tomek, a jak to wyglądało w twoim przypadku? Ja dołączyłem w tym samym momencie, co Mariusz do Allegro, też już prawie 4 lata. Moje początki to big data w dużej firmie FMCG, którą zmieniłem na programowanie w polskiej firmie, która robi ogłoszenia o pracę. Następnie kontynuowałem karierę programistyczną w duńskiej firmie, która rozwija oprogramowanie, pomaga dzieciom w nauce i wspiera duńskie urzędy pracy. Następnie dołączyłem do startupu troszeczkę później niż Mariusz, bo nie na samym początku, i potem Allegro. Ja właśnie trochę o tym startupie chciałem, bo też chwilę rozmawialiśmy zanim zaczęliśmy nagrywać. I chyba nie każdy zdaje sobie sprawę z tego w ogóle, skąd wzięło się Allegro Pay, jaka jest geneza. Możecie parę słów na ten temat? Startup to super historia. To bardzo ambitny projekt przez bardzo fajnych ludzi. W sensie nigdy nie pracowałem w tak małym gronie, ale tak uniwersalnych ludzi o tak twardych kompetencjach, myślących naprawdę turbo szeroko, gdzie wszyscy mieliśmy głód zrobienia czegoś wielkiego, zrobienia czegoś unikalnego. Wręcz śmieszkowaliśmy, że karmimy się atmosferą robienia hajsu. I w pewnym momencie padł pomysł, żeby zrobić produkt, który nazywaliśmy roboczo Ratatouille. I jednym z ambicji, z celów, pragnień, żeby nie powiedzieć, że sfera marzeń, było właśnie integracja z Allegro. I to się wydawało niemożliwe, a parę miesięcy później ogromny switch, ponieważ jesteśmy częścią grupy Allegro i zaczynamy nowy produkt. Wtedy jeszcze nawet nie wiedzieliśmy, jak on będzie się nazywał. I to dopiero po paru miesiącach się okazało, że Finej równa się Allegro Pay. Ja się przyzwyczaiłem do nazwy Allegro Pay, ale jak usłyszałem pierwszy raz o Ratatouille, to od razu się ubawiłem. Uważam, że naprawdę z różnych dziwnych nazw produktów, które słyszałem, ten też powinien mieć szansę. Panowie, zanim przejdziemy do konkretu, to jeszcze chciałem 2 słowa o was, bo macie to samo stanowisko, ale już moje doświadczenie też z rozmów pokazuje, że to, że ktoś ma na papierze napisaną tą samą nazwę stanowiska, nie zawsze znaczy, że robi to samo. Więc jaka jest wasza rola, czym wy się zajmujecie na co dzień w Allegro? Tomek, może od ciebie zacznijmy. Ja w Allegro odpowiadam za platformę techniczną, za Azura i QA i DevOpsów, infrastrukturę właściwie. Mam też sekretny projekt, którego na razie nie mogę mówić szczegółów. Jeżeli ktoś śledzi nasze komunikaty prasowe, to może pomyśleć, co to jest, ale niedługo premiera.
Mariusz? Współpracuję bardzo mocno z Tomkiem. Myślę, że możemy powiedzieć, że bardzo w wielu miejscach się przecinamy, więc też współodpowiadam za technologię, za tą część techniczną Allegro Pay'a, ale jednocześnie oprócz tego produktu, który jest dla klientów indywidualnych, jakim jest Allegro Pay, też tworzę produkt Allegro Pay Business oraz Merchant Finance, czyli wyjście z analogicznymi produktami zarówno do przedsiębiorców, raczej mikro, jak również wsparcie sprzedawców bezpośrednio na platformie usługami finansowymi. Powiedziałem we wstępie do tego odcinka, że będziemy rozmawiali o technologii trochę za Allegro Pay, więc wejdźmy w tą technologię. Tomek, wspomniałeś o tym, że odpowiadasz za Azura. Jak to jest pracować w Azurze i obsługiwać tak duży ruch, jaki generuje nasza platforma? I super, i nie super. Ja do tej pory nie miałem takiej możliwości, żeby w ogóle z takim ruchem mieć do czynienia. Nawet obsługując projekty rządowe dla Danii, to ten ruch był mikry w stosunku do ruchu do Allegro. Też mało jest osób, które miały dostęp do takiego ruchu jak Allegro, którzy piszą w dotnecie. Jednak jest to troszeczkę inna działka. Więc uczymy się praktycznie cały czas tego, jak wykorzystywać te komponenty ażurowe, jak budować lepiej i jak sprawić, żeby te komponenty ażurowe, które wykorzystujemy, działały szybko, ale też w odpowiednim koszcie, bo jednak w chmurze nie mamy tego sufitu do tego, co możemy zużyć. A chciałem teraz podpytać, bo to też jest bardzo często przy okazji tego odcinka rozmawiamy dużo o technologii, a ja też chciałem trochę o drugą stronę tego modelu zapytać. W sensie, może Mariusz od ciebie, co ty najbardziej lubisz w swojej robocie? Nie wiem, czy nam starczy odcinka, ale naprawdę myślę, że na pierwszym miejscu powinienem powiedzieć o ludziach, bo tu są naprawdę interdyscyplinarni specjaliści, eksperci, którzy zarówno do nas dołączyli, jak i tych, którzy jest tak pięknie obserwować, jak się rozwijają, jak poprawiają się w swojej działce, jak dochodzą do tej niemalże perfekcji, eksperckości. I to jest coś, co naprawdę sprawia mi ogromną satysfakcję i ten poziom interakcji, których mam dzisiaj z ludźmi jest super. Ich zaangażowanie, ich poziom profesjonalności, to jak szeroko myślą, jak myślą nie tylko o kodzie, nie tylko o kliencie, ale na przykład, co właśnie mówił Tomek, o efektywności kosztowej i skalowalności, jest szalenie satysfakcjonujące i pobudzające, żeby robić więcej. A zwłaszcza patrząc, że Allegro Pay ostatnimi laty podwaja cały czas swoją skalę, to cały czas o tym myślimy, gdzie jest limit i jak znowu kolejny rok zrobić 2 razy większy skok, niżeli poprzednio. Ja myślę, że to w tym wszystkim też jest warte wspomnienia, że jeżeli ktoś znowu śledzi czy nasze informacje prasowe, czy w ogóle informacje z rynku fintechów, no to Allegro Pay, jakby historia rozwoju tego produktu robi naprawdę ogromne wrażenie, też w kontekście nagród, które wy po prostu zbieracie i w kontekście wyników, które mamy. Tomek, a jak to wygląda z twojej perspektywy? Co ty najbardziej lubisz w swojej pracy? Ja zaczynałem jako programista i zawsze to jakoś we mnie zostaje ta inżynierski aspekt. Na początku bardzo trudno było mi się przedstawić z tego, że mam taki szybki loop dopaminy. Piszę kod, działa kod i jest fajnie. Teraz ten loop jest troszeczkę większy, bo to są kwartały czy półrocza, kiedy widzę, jak dojeżdżają projekty, jak ludzie są zadowoleni w ankietach na przykład. To mi sprawia dużą przyjemność, satysfakcję, kiedy widzę, że fajnie się tu pracuje i robimy fajne rzeczy. A czy jest coś takiego, bo to jest też pytanie, które często zadajemy naszym gościom, czy jest coś takiego, co was zaskoczyło w pracy w Allegro? Oj tak, jest trochę takich rzeczy. Ja na pewno myślę, że z Tomkiem wspominamy dobrze czas, kiedy pierwszy raz zobaczyliśmy skalę Allegro, kiedy po wspaniałych, intensywnych testach na środowiskach przedprodukcyjnych, zrealizowanych scenariuszach testowych, samych zielonych światłach, jeżeli chodzi o to, co robimy funkcjonalnie, otworzyliśmy kurek z kranem, ja bym powiedział wodospadem z Allegro i ta skala nas kompletnie przytłoczyła. Case, że jest edge case, no to w Allegro to nie jest edge case. To jest case, który się szybko realizuje. No. Zespół, który nam pomagał, śmiał się z nas, że edge case'y to jest w 5 minucie bycia na produkcji. No i faktycznie nam się tak trafiło, że jednym z pierwszych zakupów, które dokonał, był nasz ówczesny CEO i no, koncertowo to się nie udało. Tak, ale poprawiliśmy szybciutko i już klienci mieli dobrze. A ten najważniejszy klient niestety nie. Ale podejrzewam, że potem mu się w rezultacie udało. No tak. Dopilnowaliśmy. Potem bardzo lubił nasz produkt, więc... Tak, ale no, też, żeby pokazać drugą stronę, ja bardzo lubię tą stronę taką pracowniczą Allegro, gdzie naprawdę patrzy się bardzo, bardzo przychylnie na inżynierów. Ten inżynier jest naprawdę tą wartością, tym złotem.
a dla mnie jest czymś zaskakującym, czego nie spotkałem nigdy wcześniej w swoim doświadczeniu, nigdy nie słyszałem, jak mocno można inżyniera zaangażować też w część biznesową. Sam byłem super zaskoczony pozytywnie, jak mogłem wziąć udział w programie All for Customer, gdzie mogłem posiedzieć na słuchawce w dziale obsługi klienta, gdzie mogłem zobaczyć, jak się onboarduje nowych merchantów, jak się ogarnia tematy social mediowych, wszystkich komentarzy, awarii, etc. Słyszałem, że można zostać kurierem na jeden wieczór. No, muszę ponegocjować z żoną, kiedy będę porozwozić paczki. To jest ciekawe, bo ja się w tym samym momencie, co ty dowiedziałem, że jest taka możliwość i też pomyślałem, kurczę, to jest coś, czego chciałbym doświadczyć. Chciałem teraz, żebyśmy wrócili na chwilę, tak trochę, powiedziałbym, slalomujemy, ale wrócili do produktu, wrócili do technologii. Tomek, jakiś taki projekt, który zapamiętałeś, albo który jest ważny, albo który twoim zdaniem dobrze pokazuje to, czym Allegro Pay się zajmuje? Nie będzie chyba zaskoczeniem, jeżeli powiem o jakimś technicznym projekcie, bo jednak to mnie najbardziej interesuje. Jest to projekt w ogóle, który niewidoczny dla klientów i to jest w nim najfajniejsze. Migrowaliśmy bazy Cosmos DB między jedną a drugą ze względów performance'owych i udało nam się to zrobić live. Był to dość długi projekt i zaskakująco długi nawet. To, że żaden klient tego nie zauważył, nie odczuł jej, a przemigrowaliśmy już ponad 1 milion klientów, to bardzo ciekawy był to projekt do obserwowania. A z twojej perspektywy, bo to jest też ciekawe, od czego zacząłeś, że jakby ta zmiana jest niewidoczna dla klientów. Co jest największym wyzwaniem tego typu sytuacji? Właśnie takich projektów, które są gdzieś tam z tyłu, schowane, takie, które z perspektywy klienta są transparentne najnormalniej w świecie. Bo właśnie to, żeby były transparentne, jednak ta skala to nie jest tylko to, ile jest tych danych, tylko też jak szybko one spływają. To jest też liczba requestów na sekundę. Nie możemy w Allegro zrobić stop i powiedzieć, że teraz na przykład 2 dni nie działamy, bo się migrujemy. To musi być cały czas niewidoczne dla klienta. To jest fajny wątek, bo ja nie pamiętam już w tej chwili kto, ale jeden z gości w poprzednim sezonie dokładnie użył tego samego stwierdzenia, że nie ma tak, że możemy powiedzieć, dobra, to na chwilę zawieszamy, tu się przeorganizujemy, tylko ten serwis działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i w święta też. Już nie pamiętam, ale też pamiętałem, kiedy była ostatnia transakcja przed świętami, która była dowieziona w Wigilię, ale znałem tą informację. Mariusz, a z twojej strony i z twojej perspektywy? Ja mam bardzo tutaj podobne spojrzenie co do Tomka. Ja bym powiedział, że to nawet nie jest projekt dokonany. To jest teraźniejszy, bo to jest continuous job, gdzie tak naprawdę bardzo ważna jest ta dostępność. Przyzwyczailiśmy klientów, ale to jest też naszą ambicją, żeby być szybkimi i dostępnymi 24/7. W każdej sekundzie możecie zrobić dowolną operację na Allegro Pay. Nie mamy przerw technicznych w weekendy, nie mamy zamknięcia biznesu na, nie wiem, przerwę międzyświąteczną, etc. A jednocześnie świat finansów jest trudny. To nie jest tak, że Allegro Pay tworzy wszelką funkcjonalność od nowa, że zatrudniamy osoby po to, żeby wymyślały koło od nowa. Wykorzystujemy to, co jest na rynku, tą funkcjonalność, która jest już dobrze znana, wręcz przetestowana i doceniona w sposób, którego nikt wcześniej nie wykorzystywał. Mało który fintech, mało który bank działa 24/7. No, nie wiem, gdzie macie konta bankowe, ale przerwy techniczne, że nie działacie w weekend albo wybierzcie gotówkę przed sobotą 23, to jest dość regularny case, a u nas tego nie ma i to jest jeden z naszych celów i musimy połączyć ten świat systemów typowo bankowych przygotowywanych pod banki z tą zwinnością, bym powiedział, Allegro Pay, naszego fintechu, działania 24/7 i to jest cały czas praca nad tym, żeby z jednej strony nie mieć niedogodności dla klientów, cały czas doświadczać to samo albo i lepsze doświadczenie dla klientów i nie wymyślać koła na nowo, tak naprawdę skupić się na tym, co jest innowacyjne, co robi tą różnicę, a maksymalizować wykorzystanie tego, co jest już sprawdzone na rynku. Ja też zakładam, bo to też jest pewnie taki wątek, którego nie każdy zdaje sobie sprawę, że funkcjonowanie na rynku finansowym, niezależnie od tego, czy to jest jakby bardziej technologiczna spółka, czy to jest bardziej taka klasyczna finansowa, jest też bardzo mocno obwarowane różnymi regulacjami, jakby prawem. To nie jest wcale takie proste, jak w przypadku wielu innych branż. Tak. Branża finansowa ma tą ogromną specyfikę i dlatego bardzo doceniamy interdyscyplinarność naszych inżynierów, że mamy ograniczenia, czy mówiąc wprost, regulacje, które jasno dają nam wskazówki, co możemy, a czego nie możemy. I trzeba być relatywnie dobrze w tym zorientowanym i to jest szalenie doceniane w naszej organizacji,
że jakieś luki, że jakieś niedociągnięcia nie wychodzą od prawników, nie wychodzą od specjalistów compliance, ale wychodzą od inżynierów, którzy to programują albo wręcz gdy widzą user story, zastanawiają się, hej, ale tu może być problem, weźmy to na większą analizę, żeby sobie potwierdzić, że tu jesteśmy ok z regulacjami, ale to też pokazuje, jak dla usług finansowych jest większy próg wdrożenia inżyniera, również tą taką wiedzę, której się nie dowiesz na żadnych studiach technicznych i której poza pracą w finansach nie masz żadnych szans się dowiedzieć, ale to też jest ta unikalność, że u nas się nie pracuje na specyfikacjach. Pracuje się na problemach klientów, na user storiesach. Właśnie trochę chciałem o to podpytać, bo to jest też, myślę, ciekawe i wyjątkowe, jeżeli mówisz, że już na poziomie inżyniera jesteście w stanie zauważyć różne rzeczy. Czy to znaczy, że wy szukając pracowników, rekrutując inżynierów, weryfikujecie ich wiedzę albo ich doświadczenie takie właśnie z branży finansowej? Nie, to nie jest kryterium. W sensie to jest zawsze coś, co nazwałbym dodatkowymi punktami, ale nie decydującymi. To nie jest konieczne, natomiast to na pewno ułatwia, ale chęć zrozumienia, jak działa nasza organizacja, jak działa nasz produkt, no to jest raczej bym powiedział must have. Bardzo często pytam kandydatów na rozmowie, czy korzystają z produktu, które aktualnie kodują, które aktualnie wdrażają, utrzymują. No i pada też pytanie o to, czy w ogóle wiedzą, do jakiego produktu przychodzą, czy korzystają z Allegro, czy korzystają z Allegro Pay'a. Rzadko mi się zdarza, że ktoś nie korzystał z Allegro, ale zdarzyło mi się. A z Pay'em różnie bywa i to też bardzo pokazuje tą postawę, to czy ktoś chce wiedzieć, co, dlaczego robi, czy jest nastawiony typowo na wyzwania programistyczne, inżynierskie. To, co tutaj padło w tej rozmowie też wielokrotnie, to jest kwestia waszych ambicji, tego, że chcecie być dostępni 24 godziny na dobę. Tomek, więc pytanie, jak wy sprawdzacie swoją efektywność? Jakie metryki mierzycie? Gdzie macie te benchmarki, które pozwalają wam powiedzieć, ok, to jest ok, a to być może wymaga jakiejś dodatkowej pracy? Każdy nasz produkt ma sporo metryk, które oglądamy i patrzymy, zarówno technicznych, jak i biznesowych. Mamy bardzo fajne systemy, które pokazują nam dashboardy i jak performują dane lejki, jak dany produkt działa i patrzymy, gdzie użytkownicy odpadają, gdzie wahają się, gdzie dużo czasu spędzają, co może być dla nich niejasne i co możemy usprawnić, żeby było wygodniej, lepiej, szybciej. Tak, tutaj jest też patrzenie na dostępność, tak? Dostępność taką techniczną i funkcjonalną. To jest moja ulubiona metryka, czyli ilu klientów wchodząc na formularz opcji dostawy, ten, który jak klikniesz tam kupuję i płacę, czy tam przychodzę do koszyka, ma możliwość zobaczyć Allegro Pay'a, ma możliwość nami zapłacić, że jesteśmy i funkcjonalnie, i technicznie gotowi odpowiedzieć bardzo szybko. No i to też jest fajne, uważam, w tej pracy, że mam na tyle danych, na tyle właśnie działam 24/7, jesteśmy w stanie się nauczyć swoich cyklów, jesteśmy w stanie zauważyć trendy, jesteśmy w stanie zauważyć wzorce. I też bardzo rozwinęliśmy się, uważam, w tym, że wcześniej patrzyliśmy na standardowe metryki, ile osób ma błędy, wyjątki na sekundę, na minutę. Dzisiaj już patrzymy przez pryzmat anomalii, kiedy system zaczyna zachowywać się inaczej, niżeli wynika to z cyklu czy średniej z ostatniego okresu. To jest bardzo fajna perspektywa produktowa, ale jeszcze chciałem was podpytać o perspektywę zespołów, bo to też jest ważne. Ty, Tomek, trochę o tym powiedziałeś a propos przejścia z roli programisty do roli team lidera. Patrząc na perspektywę zespołów, z którymi pracujecie, gdzie doszukujecie się takich elementów, które mówią, widać, że ten zespół działa prawidłowo, tak chcielibyśmy, żeby działały inne? Nie ma takiej metryki. To jest odwieczny problem, jak to zmierzyć. Ja chodzę i pytam, rozmawiam z liderami, z ludźmi. Bardzo mi zależy na tym, żeby tu się dobrze pracowało i żeby to nie była taka czysta praca, że przychodzę i robię robotę i koniec, dostaję za to pieniądze, tylko chciałbym, żeby każdy coś na tym zyskiwał, żebyśmy się rozwijali, uczyli, żeby można było dotknąć ciekawych rzeczy, czegoś fajnego, coś fajnego poznać, nauczyć się, a nie tylko naklepać feature i zamknąć. Naklepać feature, podoba mi się to określenie. Tak. I też ważne jest patrzeć na indywidualne ambicje. Każdy ma rzeczy, które chciałby spróbować, wdrożyć nową technologię, sprawdzić się w innym języku, w innym obszarze. Mam nadzieję, że słuchacze znają turystykę, która panuje w Allegro. To jest coś, co bardzo mocno patrzymy i też przez to zadowolenie, poziom zaangażowania de facto definiuje, jak ludzie realizują swoje też prywatne cele, swoje prywatne ambicje poprzez pracę, a nie obok. To jest fajny wątek. A propos turystyki, wydaje mi się, mogę skłamać, jak powiem, że w każdym, ale tak w co drugim odcinku hasło turystyka się pojawia. Jest to nasz unikat. To jest unikalne i super.
Chciałem jeszcze, Mariusz, podpytać ciebie, bo ty masz mieć też ciekawą perspektywę, od tego zacząłeś. Znaczy, przeszedłeś od, jak sam powiedziałeś, małego zespołu ludzi, którzy wszyscy bardzo chcieli, jakby każdy był bardzo zdeterminowany, do jednak większej organizacji. I czy z twojej perspektywy to, jaki ty masz wpływ na produkt, jakoś się zmieniło i jakby teraz, będąc już częścią grupy Allegro, na ile masz poczucie, że twoja praca rzeczywiście kształtuje ten produkt, za który ty odpowiadasz? Tak, moje poczucie jest duże i ono właśnie w dużej mierze pewnie wychodzi z tego, że w mniejszej organizacji, w startupie, niemal każdy jest od wszystkiego, a więc tak naprawdę tematy szukają ludzi poprzez możliwości i chęć zaangażowania się. I to bym powiedział, że wręcz czasem mi przeszkadza, bo chciałbym wszędzie wszystko sprawdzić. Chciałbym mieć przekonanie, że to, co robimy, to, co robią nasze zespoły, jest również dla mnie dobre, że ja sam w to wierzę, więc bardzo często dotykam wielu feature'ów, swoich zespołów, nie tylko. Angażuję się bardzo często w badania. Jestem niemal zawsze beta testerem każdej zmiany, każdej funkcjonalności. Bardzo często rozmawiamy o planie release'u, jaki jest rollout plan, czy od razu włączamy funkcjonalność wszystkim, czy robimy jakieś etapy i zabiegam o to, żeby być zawsze w tej pierwszej transzy użytkownikom, którym jest udostępniana funkcjonalność. Więc kupuję, zwracam, nie spłacam, przedpłacam na Allegro Pay bardzo dużo, bardzo często, ale na przykład to też fajnie wychodzi. Ale finalnie spłacasz. Tak. Możesz mnie sprawdzić. Ale to też później bardzo fajnie pokazuje edge case'y, patrząc przez pryzmat tego, ile zrobiłem zakupów, jak długo mi się otwiera dashboard. Mam możliwość też sprawdzania takich rzeczy i tutaj inspirować czy wskazywać kierunki dla zespołów, o czym warto zadbać w najbliższych sprintach, o co można zadbać, żeby poprawić ten user experience, który nie jest związany stricte z rozwojem funkcjonalności, z dostarczaniem nowych feature'ów, etc., ale poprawą wygody / utrzymaniem równie wysokiego standardu, jaki do tej pory mieliśmy. A jest jakaś taka funkcjonalność, w której czujesz się ojcem albo matką? O, tak. Przede wszystkim wszyscy, którzy dostają powiadomienia przypominające o spłacie, to jest fragment, który miałem możliwość zakodować tak od A do Z. Także jestem zawsze dumny, kiedy przychodzi mi to powiadomienie, to tak czuję, to ja to kodowałem, to jest dokładnie ten layout, który wtedy projektowałem i nigdy nie spłacam zawczasu, bo czekam na wszystkie powiadomienia, żeby dostać, żeby się upewnić, że moja funkcjonalność dalej działa i traktuję się też jako testera własnych funkcjonalności na produkcji, że skoro w moim założeniu było, że takie powiadomienie ma przyjść o godzinie X, to w cudzysłowie X+5, czy na pewno to już dostałem? Tomek, ty wspomniałeś wcześniej o tym, jak to nazwałeś, zastrzyku dopaminy, który kiedyś towarzyszył, jak był kod i ten kod wjeżdżał na produkcję, a potem przyszedłeś do roli menedżerskiej. Więc zastanawiam się z tej perspektywy, jakie miałeś poczucie kiedyś wpływu na produkt, a jakie masz teraz? Nadal mam bardzo duże. Wydaje mi się, że rozmowy z PM-ami, z deweloperami, które prowadzę, mają wpływ na to, jaki jest finalny kształt produktu. Natomiast jest to taka niepewność, którą mam, że finalnie to nie wiem, czy wszystko to, co robię, to ma duży czy mały wpływ. Lubię myśleć, że ma duży. Okej. Chciałem was teraz podpytać, bo też przy każdej okazji, przy każdej tej rozmowie, którą prowadzę, rozmawiamy też trochę nie tylko o technologii, ale też o Allegro jako firmie. Co z waszej perspektywy, może Mariusz, zaczynając od ciebie, jest takim wyznacznikiem kultury albo atmosfery pracy w Allegro? Myślę, że to ukierunkowanie na inżynierię, generalnie cała grupa jest bardzo mocno osadzona, jeżeli chodzi o programistów, o inżynierię, tak? A to powinienem mówić, bo to są różne specjalizacje z różnych części, ale to czuć na każdym kroku, że to jest ta najważniejsza część, która drive'uje i że wszystko się kręci, powiedziałbym wręcz wokół programistów. I mając właśnie to doświadczenie z innymi wcześniejszymi firmami, to było dla mnie takie małe o wow, to jest Eldorado dla programistów. Tomek? Tak samo, super ludzie, super wyzwania. To jest taka chyba faktycznie pierwsza technologiczna firma, w której jestem i naprawdę na każdym poziomie, na którym rozmawiamy, oczywiście tam w technicznej organizacji, osoby wiedzą, na czym polega programowanie, co to znaczy być inżynierem i to jest zawsze główny cel tego, co tutaj robimy. Ja tego dodam, bo tego oczywiście w podcaście nie widać, ale Mariusz siedzi przede mną w bluzie z hashtagiem dobrze tu być, więc jakby panowie dość dobrze pokazaliście dlaczego. Teraz moje ulubione pytanie, wszystkim je zadaję. Nie ukrywam, że nagrywaliśmy niedawno odcinek, którego bohater na razie jest na pierwszym miejscu w odpowiedzi na pytanie,
jaka jest najdziwniejsza rzecz, jaką kupiliście na Allegro, ale liczę tutaj na dobre historie, więc może Tomek od ciebie, co jest najdziwniejszą rzeczą, którą kupiłeś na Allegro? Nie jest to może sama dziwna rzecz sama w sobie, bo jest to płyta winylowa Lunatic Soul, podobno limitowana, podobno niedostępna już teraz. Nie słucham Lunatic Soul, nawet nie lubię specjalnie tego zespołu. Kupiłem ją na aukcji WOŚP od mojego kolegi. Nawet nie mam gramofonu. Więc jest to mój jedyny winyl, który posiadam i który sobie cenię. Ale on jest gdzieś wystawiony, oprawiony, tak? Tak. Prawidłowo. Stoi sobie na honorowym miejscu. No i pięknie. Mariusz? Tak, to ja muszę przyznać, że jak myślę o swoich zakupach na Allegro, to są bardzo racjonalne, bardzo takie przemyślane. Jako młody tata to teraz oczywiście królują rzeczy nie dla mnie, a dla moich synów. Ale przypominam sobie właściwie tak naprawdę zakup top 10 moich w ogóle zakupów z Allegro, więc to będzie przed 2010 rokiem i to dobrze przed, kiedy kupiłem sobie doktagi, takie grawerowane, indywidualne, które mam po dzień dzisiejszy. Tak, duży sentyment. Plus 10 do respektu. 2007 rok, my w którymś też z odcinków poprzedniego sezonu dyskutowaliśmy, że to są czasy, kiedy jeszcze na Allegro trzeba się było zweryfikować przy pomocy poczty. Tak, chyba mam nawet gdzieś ten list. No ja właśnie nie mam. Szukałem, ale nie mam. Panowie, no i na koniec, bo to też jest stały element naszego podcastu. Gdyby ktoś po wysłuchaniu tego wszystkiego, co tu padło, chciał jeszcze z wami pogadać, albo tak podpytać, jak to tak naprawdę jest, wiecie, w tym Allegro Payu, bo to tam różnie przecież w mediach mówią, to gdzie można was znaleźć? Ja bym powiedział przede wszystkim w biurze Allegro, czy pod biurem Allegro, tudzież w drodze z metra, ale też ja polecam się do kontaktu na LinkedInie, polecam się na konferencjach, na najbliższą jaką się wybieram, to jest IT Manager of Tomorrow, więc jeżeli będziecie, to zachęcam do kontaktu i do porozmawiania. LinkedIn i bywam czasem na meetupach. Zapraszam. Panowie, wielkie dzięki. Ja tak jeszcze w międzyczasie w ogóle uświadomiłem sobie, że chyba też mam coś do spłacenia, więc postaram się to dzisiaj nadgonić. Przypilnujemy. To ja wiem, ja sobie zdaję sprawę. Wielkie Ale dzięki. Powiadomienia dostałeś? Tak. No 10 był jakoś niebawem, znaczy niedawno. Wielkie dzięki. Mam nadzieję, że dalej będziecie tak, chyba można śmiało powiedzieć, wymiatać z tym produktem, jakim jest Allegro Pay, jak to się dzieje do tej pory. Trzymam kciuki, powodzenia. Ja już właśnie chyba trochę sam ujawniłem, że też Allegro Pay jest częstym elementem mojego miesięcznego budżetowania, więc ogromne dzięki również za to. Powodzenia i do usłyszenia. Dzięki do bardzo. usłyszenia. Pozdrawiamy. To już wszystko na dziś w Allegro Tech Podcast. Jeśli chcesz być na bieżąco z naszymi artykułami na Tech Blogu, projektami open source, meetupami i ofertami pracy w Allegro, sprawdź linki w opisie i obserwuj nas w mediach społecznościowych. Do usłyszenia w kolejnym Allegro Tech Podcast.